Witamy na polowaniu. A tu Kamil zrobi wstęp, ale nie chciałbym go wyprzedzić. Nie, no tu jeszcze kurde. No, panie. No ale to... Daszbur, koleżanki i koledzy. Daszbur. Witam serdecznie wszystkich na terenie Nadleśnictwa Kup. Poproszę o sygnał powitanie gości. Daszbur, witam w imieniu kanału Sudecka Ostoja, sklepu myśliwskiego Szóstak i biura polowań Global Hunting. Nie wiem, gdzie Maciek. Gdzieś nam uciekł. Gdzieś nam uciekł. Jest to nasze drugie polowanie na terenie Nadleśnictwa Kup. Polowanie na pióro, można powiedzieć, że cykliczne. Także tak naprawdę ja z mojej strony dziękuję za tak liczny udział. No i oddaję głos tutaj Tomkowi jako głównemu organizatorowi, że tak powiem. Witam koleżanki i kolegów. No witam tu kolegów prowadzących. Uzgodniliśmy wcześniej troszeczkę, że pomogę trochę to polowanie prowadzić z racji tego, że większość tu z koleżanek i kolegów znam i będzie mi łatwiej was wszystkich ogarnąć, że tak powiem, do kupy. W kupach. W Nadleśnictwie Kup. Parę słów na temat dzisiejszego polowania. Spotkaliśmy się w miłym, pięknym gronie, ale moi drodzy, najważniejsze jest dzisiaj bezpieczeństwo. Ale zanim może o tym powiem, to Iruś powie, na co dzisiaj polujemy. Na kaczki. Na które gatunki, żeby wszyscy wiedzieli? Oczywiście mamy 4 gatunki do polowania. Z kaczek krzyżówki, czernice, głowienki, cyraneczki. Jak będą łyski i gęsi również strzelamy. Będzie to polowanie na zasadzie tak trochę pędzonej, dlatego że mamy kolegów, którzy wejdą do wody i będą tą kaczkę nam gonić. Ale na polowaniu, na ptactwo, szczególnie na takim polowaniu obowiązuje kąt strzelania 60 stopni w górze. I na to bardzo bym prosił zwrócić uwagę, żeby tych strzałów, bo te kaczki to są jeszcze nieostrzelane kaczki i one nieraz lubią gdzieś nisko nad groblą przelecieć, żeby komuś czapka z głowy nie spadła. Polujemy do wspólnego kotła, także nie musicie o tą kaczkę walczyć. Moja i tak dalej. Dzisiaj najlepiej, żeby tego nie było. Wszystko idzie do wspólnego kotła, na koniec ułożymy pokot i podzielimy wszystkich równo tymi kaczkami. Oczywiście mamy też dzisiaj jakiś tam króli, wicekróli, króli pudlarzy, tak? Jest specjalna nagroda dla króli pudlarzy. Wczoraj przywiozłem, także jest na razie w aucie, nie będziemy zdradzać co. Ale ja bym chyba chciał zostać tym królem pudlarzy. Dokładnie. Wszystko wiemy? Dobrze, poproszę sygnał apel na łowy. No, bo nie Ruszamy na polowanie. Jak tam kolego Mariuszu przed? Dobrze. Forma jest? Maniek, jak tam? To jest dobrze, trzymaj, tak? Będzie dobrze. Idziemy. Tutaj mamy drugiego operatora. Ja wejdę sobie Tam się ogląda. Jeszcze nie zapomnij załadować.
Moi drodzy, my już na stanowiskach. Jest z nami tutaj gość, który tu się znalazł. Pierwszy raz na polowaniu z sudecką ostoją. Tylko Tak jest. powiedz, jak się znalazłeś? W ogóle, Kamil. Irek. Cześć, Także tak już oficjalnie do kamery. No bo to tak się znalazłeś nieprzypadkowo tutaj. No zupełnie nieprzypadkowo moja rodzina o to zadbała. Córka przede Pozdrawiamy wszystkim, szczególnie. małżonka również. Sprawiła mi przyjemność prezent na urodziny. Za 2 dni. No, które były 2 dni temu. 2 dni temu, przepraszam, tak, były 2 dni temu. I tak się tutaj znalazłem. Przez biuro oczywiście polowań. A no wielki sukces dla mnie, dlatego że cały czas oglądam program i to jest wielki oczywiście dla mnie dar, że może być taki program, bo daje on rzeczywiście taką szkołę i to, że możemy słuchać kogoś, kto ma takie doświadczenie jak ty. Mi jest bardzo przyjemnie, to dla mnie jako dla osoby, która tworzy ten program, zresztą nie tylko ja, tak, jest jeszcze Mariusz, jest jeszcze Michał, Tak. jest moja żona, która to toleruje, to jest taki największy kop, że przyjeżdżają widzowie, którzy widzą i mówią, że jest okej, tak, że na polowaniach, które tak naprawdę jest zrobione dla Was, tak jak teraz polowanie mamy na kaczki, było w zeszłym roku, później będzie na zwierzynę grubą, tak samo jak w zeszłym roku, więc mi to miło i przyjemnie, że możemy się spotkać właśnie podczas realizacji naszej pasji, nie? Tak jest, to jest najpiękniejsza sprawa. Tym bardziej jeszcze taka pogoda I dopisuje tu nie nam. chodzi o te kaczki, nie? Nie, w ogóle. To jest sam klimat, miejsce przepiękne, można to zobaczyć. To cieszy oczy. Zobaczycie, wszyscy zobaczycie oczywiście ujęcia z drona, Michał wyleci, to jest kompleks stawów dosyć duży na terenie Nadleśnictwa Kup. Tutaj dzięki uprzejmości Lasów Państwowych możemy to polowanie zorganizować. Zobaczycie z góry cały widok, bo tych stawów tu jest kilkaset hektarów. No i zawsze ta kaczka tu była, raz jest jej mniej, raz jest jej więcej, ale zawsze coś się tutaj dzieje. I o to właśnie chodzi. Dla mnie cieszy mnie to, że przyjechało też gro młodych osób, które zobaczycie później, ponieważ w polowaniu uczestniczyć nie mogą. Są fani ci najmłodsi, tacy powiedzmy troszeczkę starsi niż moje dzieci, ale są na polowaniu, tak? Znaczy na polowaniu, przepraszam, o innych polowaniu fizycznie nie ma, no bo być nie mogą. Natomiast przyjechali na zbiórkę, teraz gdzieś tam są na kwaterach i później na zakończenie przyjadą, tak? Mamy nadzieję, że to wszystko się zmieni Oby. z powrotem, chociażby w innej kontekście. Ta młodzież, żeby dobrze wychowywać w myślistwie w całej naszej pasji, powinni już w tej chwili uczestniczyć w takich właśnie miejscach, w takim momencie. No ale niestety, no prawo mamy jakie mamy. My to tego jest niezrozumiałe. w ogóle niezrozumiałe. Ja się wychowałem od małego bajtla, jak ja to mówię, z gilem w nosie biegałem już i jesteśmy wszyscy normalnymi ludźmi, tak? I tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast mówię, no prawo jest jakie jest. Ja się cieszę, że z młodymi mogłem spotkać. Po polowaniu się oczywiście spotkamy. Zobaczycie na pewno w dalszej części materiału. Dobra, bo jesteśmy rozstawieni. Sygnał jest, że będzie najpierw strzał. Tu nikt nie ma prawa oddać strzału. Tak jak jest. słyszeliście na zbiórce. Zorganizowana jest przepięknie. Tak, organizacja, elegancko, tak jak powinno być. Tak, jak na Lasy Państwowe przystało, to organizacja jest zawsze tutaj topów, jak ja to mówię. Nie przedłużając, my wracamy na stanowisko, bo mamy obok, tak nam wypadło no i czekamy na pierwsze kaczuchy. Tak jest. Połamanie strzelby. Połamania. Dashboard. Moi drodzy, my już na stanowisku. Odnośnie polowania na kaczki, bo może ktoś skorzysta. Dzisiaj bok, którego znacie z ubiegłorocznego polowania. Bok 12, Merkla. Tylko że on jest dosyć specyficzny. Ja już opowiadałem o nim w tym polowaniu z ubiegłego roku. Miałem go na gęsiach też. Bok na jednym spuście. Jeden mechanizm spustowy jest jeden, tak? Ale spust jest też jeden, nie dwa. I 2 stałe czoki, tak? Broń jest złamana, także do kamery Wam pokażę. Tutaj są czoki niewymienne. Pod spodem jest kamera shotcam. Spróbujemy coś shotcamem ponagrywać, jeżeli jakieś kaczki będziemy strzelać. Broń z końca lat 80. Nie pamiętam, czy 89, musiałbym po numerach patrzeć, czy 90 rok, ale broń sama w sobie bardzo dobrze utrzymana, kupiona za granicą i dla mnie ten bok to taka bardzo długi owoc poszukiwań, tak? Bo ja chciałem mieć boka z jednym spustem, typowo do polowania na pióro. On nie ma selektora, więc tutaj nie możecie wybrać, czy dolna lufa, czy górna, ale ma 2 pełne czoki, tak? One są niewymienialne i tutaj pokrycie z tego boka jest naprawdę dobre. Amunicja na kaczki ja używam śrutu numer 3, 4 i 5.
Piątkę używam, jeżeli poluję z Borysem na zlotach. Jest tam jeden odcinek jeszcze chyba nie z Borysem, tylko z Gamą sprzed chyba 2 lat, gdzie u siebie poluję w kole typowo na siadające kaczki. Tutaj używam śrutu numer 4, numer 3 na tak zwane kaczki pędzone, ponieważ strzelamy dalej. Oczywiście im niższy numer tutaj, tym śrut jest grubszy. 4 jest optymalna. Też zależy od naważki i jak chcecie sobie sprawdzić, to akurat ten bok ma mega dobre pokrycie z baszerii, ze śrutu numer 2, 3 i 4. Piątki również, natomiast jeżeli idziemy w grubszy śrut, 1, 0, to pokrycie już takie dobre nie jest. Ja używam bardzo często głównie tutaj śrutu numer 4 i z takiego dzisiaj będziemy strzelać, a naważka śrutu 36 gram. Dla mnie to jest optymalna. Są oczywiście większe, ponieważ tutaj kaliber jest 12,70, nie 76. Natomiast im więcej śrutu, tym ten pocisk wolniejszy, tak? Wiązka. Więc powiem Wam, że ja osobiście używam 36 gram, to jest górna granica, 32 gramy jest ok. Natomiast no wiadomo, im więcej śrutu, tym większe prawdopodobieństwo trafienia tej kaczki. No nie przedłużając, czekamy na ten sygnał, linia już rozstawiona, co niektórym wypadły fajne stanowiska, bo w cieniu, a my stoimy na takiej patelni. Operator dzisiaj jest taki u mnie, jest Michał oczywiście, ale Michał jest z Mariuszkiem, poszli tam na sam koniec, a tu jest Tomek, jak Tomka zobaczycie później, coś tam ponagrywamy, coś tam na pewno powabi. Za chwilę będziemy się z Tomkiem widzieć na Mazurach, będziemy coś tam walczyć z jeleniami, także będziemy wabić, zrobimy takie odcinki typowo mazurskie. No ale to na to musicie poczekać. Dopiero na Mazury 15 września, także czekamy, oby pogoda dopisała, czekamy aż rykowisko na Mazurach ruszy. Dobra, to już tak, bo wyjdzie ten odcinek gadany, a nie polowany, no ale chyba też, tak jak mówiłem wcześniej z Mirkiem, że dla mnie te kaczki to są najmniej ważne. Tu jest mega dobry karp, na którego sobie w przerwie pójdziemy i będziemy mieli imprezę fajną, zakończenie, ten ostatni miod, spotkanie, integracja, także tutaj kaczki to taki totalnie drugoplanowy temat. No i co? Ładujemy. Przegonili nas. Jesteśmy na samym końcu. Ale jak to się mówi, ostatni będą pierwszymi. Rozglądamy się, prawdopodobnie tutaj mamy kaczki. Zaraz zobaczymy, co będzie tu latało. Jaki śród? Śród piątka. Broń śrutowa. Bok. Widzę, że sąsiedzi już sobie zdjęcia robią. I zaraz zaczynamy. A my zaczynamy za chwilkę. Tomek jeszcze dojdzie do końca. No i zaczynamy. Się zaczęło, strzał padł. Słuchajcie, pierwsze kaczki poszły już. Także tutaj mamy rozpoczęcie, że tak powiem. Może shotcama włączę. Ok, shotcam nagrywa. Więc będziemy patrzeć. Teraz się trzeba lekko przykucnąć i czekać, co się będzie działo. Borys sedni tu ładnie. Idą pierwsze kaczuchy. Borys już nie wytrzymał. Ciekawe komu przyniesie. Ty, patrz, co to ja mam na rękach. Matko Bosko, ciepło. Ale Nie wiem, czy Michał nagrał, ale pierwszy strzał i jest. Jest. nie wiem.
Idzie cała strzała, będziemy strzelać. Biją to trochę. Te kaczki. Jest zbarczone. Mamy jedną kaczkę do podniesienia. Dałem pierwszy strzał, kaczka spadła. Zaraz Borysa puścimy. Na razie poszedł sąsiadowi wyciągnąć. Miałem strasznie pod słońce, nie mogłem, słuchajcie, przymierzyć. Leci kaczka. Gdzie jest mój piec w ogóle? Odbiła chyba. Tam, Kamil. Ale za... Ja nie będę taki podniesiony. Ja nie lubię tak dalej. Jest! Borys! Brawo! Dalej, 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 dalej. Dalej przynieść, dobrze. Pięknie. Dobrze, dawaj. Dobry pies. Dobrze. Jeszcze mamy więcej do podnoszenia. Tu jeszcze ze dwie są, nie? Tam jest jedna, leży na lustrze, ja go puszczę zaraz. Tu jest jeszcze jedna, ale ona nurkuje jeszcze. A ta nurkuje? Tu jedna jeszcze nurkuje, no. Tak. Chodź, Borys. Ładnie tutaj. Ładnie tutaj. Ładnie, nie tak ładnie. Borys. Sednij tutaj. Chodź tu, sednij. Sednij. No sednij, Borys. Sednij. Dobrze. Dziękuję. Ja już jestem spełniony. Dla mnie polowanie udane. Chyba 3 kaczki strzeliłem. Nie wiem, ile się udało nagrać. Ale trochę mamy strzelone. Puszczam Borysa po następnym. Sednij. Zmarszczone. Zmarszczone. Ale pięknie. To są za wysokie kaczki. Ja nie strzelam takich wysokich kaczek. Dla mnie to szkoda po prostu. Jak strzelać, to te pewne, tak? A tutaj te były dosyć wysoko było. Daj Apol. Dalej, dalej. Dalej, dalej. I pod słońce. Sąsiadem my strzelali, a że do wspólnego kotła, to sąsiada. Ja oddaję. A niech Borys przyniesie najpierw. Część kolegów brodzi, słuchajcie, i te kaczki się cały czas podrywają z szuwaru. Te, które się podrywały na początku po strzałach, to jest jakby pierwsza tura. Teraz chłopaki, którzy weszli z psami i brodzą, podrywają te z szuwaru i coraz więcej tych kaczek się podrywa takich pojedynczych. Słyszycie w plenerze, jak strzelają, ale tu z sąsiadem żeśmy ustalili jedna paczka, jedna kaczka, a zobaczcie, komu przyniósł kaczkę. No ładnie, Borysek. Dobry pies, super, dziękuję. Dziękuję. Dobry pies jesteś. Sąsiad strącił. No, Się nie udało. udało się. To powinno być. Zobaczymy w montażu. Trzecia.
Pięknie. Pięknie. Aj. Chodź Borysek. Tu masz do podniesienia. Chodź Borysek. Borysek. Dalej, tu kupredu. Dalej aport. Dalej, tu aport. Aport. Dalej. Dalej aport. No dobrze, tu jestem. Dobrze, sednij ładnie, sednij Borysek. Dobra, daj już. Kolejna kaczka, fajnie strzelona. Kaczek nam przybywa. Ale jeszcze będziemy szukać, będziemy musieli popodnosić sporo kaczek, bo sąsiedzi strzelali i tutaj mamy kaczki na lustrze wody na pewno i mamy kaczki w szuwarach, także musimy Borysa puścić. Dalej aport, dawaj aport. Zobaczymy, kto będzie miał więcej kaczek. Piąta. Kolego Mariuszu, pierwszy miot trwa. Jaki wynik jak na razie? 5 kaczek trafione. Na ile strzału nie zdradzę. To dopiero pierwszy miot z 3, tak? Planowanych. Tak, z 3. Także pogratulować. Trochę wody. Grzeje. Pogoda jest wyśmienita. No, mimo że rano było chłodno. To jest Tak, fajnie. było chłodno. Miałem założyć słuchawki, ale nie zdążyłem. Można wytrzymać. Rura gorąca. Polujemy dalej. Tak jest, polujemy dalej. Chodź, daj. Dobry piesek. Dobry. Szukaj, szukaj tam. Miał kamień, to by mu tam wrócił. Poszukaj na kamienia. No. Poszukaj kamienia. Teraz. Moi drodzy, z racji tego, że pozwolenie jest od prowadzącego polowanie, koledzy zostają na stanowiskach, a my przejdziemy z Borysem i spróbujemy jeszcze podnieść te kaczki, które gdzieś tam są zbarczone, ponieważ no, mamy tutaj na tej linii kilka psów, ale ci co mają psy, jest tutaj decyzja, żeby podnosić, żeby nic nie zostało, więc mamy jeszcze trochę do roboty. Dużo kaczek leży za tym rowem, więc musimy dojść, tam na końcu jest kładka, przejść na drugą stronę i no i poszukać jeszcze zbarczonych kaczek, także idziemy zbarczonych, strzelonych. Idziemy popracować teraz, znaczy ja, ale niech Borys się wykaże. Tak, on jest bardzo Jedna jeszcze tam dryfuje. A tamta? Tamta. No nie mogłem Borysa puścić, bo tutaj były jakieś zbarczone. On co chwilę mi się wracał do tego i wynosił te zbarczone. Dokładnie tak. No i nie mógł złapać wiatru. Idę, bo dzwonili, tam mają masę kaczek, nie mają psów, idę na drugą stronę. Tak, żeby tam porobić. No i właśnie mi to dzwonił. A to twoje. Toś ty strzelił kaczkę? No, jedną. A ile strzeliłeś? A dużo razy, bardzo dużo razy. No widzisz. Ale tam by trzeba było coś rzucić, bo ja mu nie pokażę. Dalej. Daj Borys, chodź, dobrze. Daj, dobry pies. Dobrze. Sednij ładnie. Chodź tutaj. Dobrze, siądź. Sednij Borys. Sednij. Sednij ładnie. Sednij. No sednij. Pięknie. Super pies. Dobrze, chodź. Dasz bór. Dasz burkę. No. Idziemy dalej podnosić.
A coś mamy jeszcze do podniesienia? Tak, jeszcze tutaj jest na grobli. A z tamtej strony? Tak, tutaj no. Dobra, bo ja będę tam wracał tamtędy. Dobra. Tak, tutaj kaczucha już jest. No zaraz ją złapię. Zostaw, Borys, zostaw, proszę cię. Czyja to jest kaczka? To położymy tu koło kolegi, dobra? Borys. Ładnie. Ja mam całą torbę. Sednij. Posednij. Dziękuję. Trzymaj. Nic żadnej? Żadny. Za szybko latały. Jedna paczka, jedna kaczka. Chodź Borys, Tak idziemy. będzie. Chodź. Kamil, No Mam ci dzidę Borys podać. podnosi kaczki w szuwarze, bo szukamy postrzałków, a się zdrowe podrywają. Aport kaczki. Żywej, koledzy, żywej. I taką kaczkę znajdziesz. Ślicznie, ślicznie. Moja nie musi oddawać siadę. Gratuluję, dasz bór. Proszę bardzo, tylko nie do... I co, kolejna? Dziękuję. O, jest kolejna. Schodzimy z linii. Skończyliśmy pierwszy miot i co, pierwszymi. gratulować? Komu? Tak, gratulować chyba obom. Że 2 sztuki, pierwsze sukcesy są. Gratuluję. Pierwsze sukcesy. Trzecia kaczuszka jeszcze nie podniesiona, psy pracują. Gratuluję. Też bór, gratuluję również, bo kolega też słyszałem, że tutaj owocnie. Też. 5 strzeliłem. 5 strzelone, 2 podniesione, tak? No ale Borys chory jest. Psy pracują. Borys chory jest, bo wlazł w gniazdo os, także jest niedysponowany. Ale tak. może będzie dobrze. Chwilowo. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Psy jeszcze szukają, także mam nadzieję, że jeszcze pracują. coś przyniosą. Tak jest. A to my idziemy Coś dalej. podniesie. To idziemy. Powodzenia, dasz bór. Smacznego. Pyszna ryba. Pyszna ryba. To zupełnie potwierdzą. Jeszcze dwóch Irek jeszcze daje. Jeszcze Irek z Irek i ja. Oni już więcej nie dostaną. A zachwalał Kamil? Witam na kolejnym miocie. Tutaj będzie się działo. Tutaj będzie to strzał. Strzały będą naprawdę. Kaczek jest mnóstwo. Zresztą pokaż, Michał, jak to. Co 15 sekund są przyloty. Także bierzemy się do pracy. Połamanie. No, łap strzelbę. Ciekawe czy się nagrało. Co? Ciekawe czy się nagrało. Ale gratulacje. Dziękuję. Już było słychać, że pies aportuje. Jest. Pies poleciał. Aportować. I dalej. Dalej. Korzystam z Majcer. Proszę.
korzystam z małej przerwy. Przyniosę wam kaczkę, gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Też bór. Dziękuję, też bór. Zatem, bo może coś jeszcze poleci. No i kolega nam pomógł tutaj wyciągnąć z wody kaczkę. Także mamy. Już na kolanach. Tak nogi wchodzą. Śród numer 4. I patrzymy. No i kaczki poleciały. Kaczki poleciały, ale jeszcze nie ma strzału rozpoczynającego. Więc patrzymy. Ale łabędzie są. Mhm. No jesteśmy. Co żeśmy tutaj wylosowali? Co Hubert nam podarzy? Zobaczymy. Wyciągamy amunicję. My się przygotowujemy i czekamy. Zanim obejdą to wszystko, to 15 minut potrwa. Ale to się w ciszy jesteśmy.
Pierwsze strzały. Ale... Kaczek. Dobre kanonady. I tamte stały zawsze były lepsze. Nic, żeśmy tutaj sąsiedzi mieli lepiej. My mieliśmy gorzej, nie? Ale Nie? mieliśmy tutaj klimat przynajmniej. Bo tu sympatycznie było, nie? I tak, niedaleko, prawda, poszliśmy. Sympatycznie. Nie współpracowały. Kaczka nie współpracowała. Ale strzały były. Tak, były strzały. No Tak. to najważniejsze. Najważniejsze, że bezpieczne. O. No, teraz wracamy i co? Jak to napisali w Nie wiem. trzeci miot w słowie. Trzeci. Widziałem, że rożeń się rozkładał. Tak, to właśnie chyba o to chodzi. Tak. Drogie koleżanki i koledzy, żeby rozpocząć ten pokot, zaczniemy najpierw sygnałem koniec polowania, bo wtedy nasze dzieci mogą wyjść z samochodu i uczestniczyć na tym pokocie. Poproszę sygnał koniec polowania. Polowanie nasze dobiegło końca. Wszyscy szczęśliwie spotykamy się tak w tym samym składzie, z tego co wiem i żeśmy liczyli wszystkich tak w tym samym składzie, w którym żeśmy rozpoczynali. Zanim przystąpimy do uhonorowania króli, wicekróli i tak dalej, ogłosimy wyniki. Dzisiaj na pokocie pozyskaliśmy 60 kaczek. Po kaczce na głowie mamy. Pierwszy miot, wydaje mi się, że jeżeli słyszałem ilość oddanych strzałów, to mogło być troszeczkę więcej, ale nikt tu nie przyjechał po wielkie wyniki. Ma być też klimat, atmosfera i jeżeli mamy po kaczce, jednej paczce, jednej kaczce, to wszystko jest w porządku. Poprosimy sygnał pióro na rozkładzie. No to co? No ogłosimy najpierw królu, ja na koniec podziękuję. Królem, niekwestionowanym królem polowania, pozyskując 4 kaczki 17 strzałami. Do tego się przyznał kolega Robert, proszę bardzo. Jestem tam. Kolega jest wyjątkowo odważny przy takim wykrucie. Ja tak do 20 to się wychylałem, ale powyżej to nie ryzykowałem nigdy. Serdeczne gratulacje. Dziękuję. Prosimy koło nas tutaj. Pogratuluj Kamila. Tak jest. To mój sąsiad, dzięki mnie. Tak, Proszę pokazać. O kurde. Wicekrólem. No co, kolega Michał, prosimy bardzo. Ojca znam, bardzo porządny człowiek. Zawsze flaszkę postawił, myślę, że kolega też się zachowa. Damy radę. Żbur. Masz. Nie, tato? Koledzy, chciałem wszystkim serdecznie podziękować, zaprosić na ostatni miot. Koledzy, którzy nie strzelili w tych co po zero, zapraszamy wszystkich, zresztą wszystkich Was zapraszamy, mamy nadzieję w przyszłym roku będą mieli okazję strzelić tą pierwszą kaczkę. Chciałem serdecznie podziękować gospodarzom, czyli tutaj kolegom z Nadleśnictwa KUP, no bo polujemy u nich na łowisku, za to, że mogliśmy znowu się u nich spotkać w tak fajnym gronie i na te kaczki zapolować. No pokot jest taki jaki jest,
bywało dużo lepiej, bywało też dużo gorzej. To jest, mówię, troszeczkę się klimat zmienił, odkąd kaczki są od 1 września, koledzy, cudów nie ma, tak widzimy, że z roku na rok nie jest lepiej, ta kaczka już gdzieś idzie i ciężko tą kaczkę złapać. Ja się zawsze śmieję, że w tym nadleśnictwie wolimy robić, tutaj koledzy wolą na dziki robić polowanie jak na kaczki, bo kaczka jest takim gatunkiem, na który nigdy nie wiadomo czego się można spodziewać. Ze strony naszej dziękujemy bardzo. Niech królowie czynią swoją powinność. Ci, co pasowani byli, też niech czynią swoją powinność. Co? I poprosimy na koniec sygnał dashbur. Słuchajcie, z nami już na koniec, jesteśmy po pokocie, przed ostatnim miotem. Jest dwóch młodych fanów. Witam. Leona to znam, bo to miło mi okazję poznać, bo to przez mojego dobrego kolegę. No i mamy jeszcze, z nami jest? Dominik. Jest Dominik z... Skąd jesteś? Z Mechnic. Koło Pola. Koło Pola. Dokładnie. Ja też się przywitam. Chłopaki. Zbór. Chłopaki dojechali na pokot. No i teraz, no słuchajcie, no jak jesteście już przed kamerą i będziecie w odcinku, no to jak sytuacja u was, może nie z polowaniem, ale z łowiectwem, bo trzeba by nazwać to krótko, tak? Że skąd się ta pasja wzięła? U Leona to mniej więcej wiem, ale myślę, że widzowie powinni też wiedzieć. No, wzięło się to, że pierwszy raz tak naprawdę ojcze mój Ludwik zabrał mnie na polowanie, tak? To było pierwszy raz, to było w ogóle na Mauritiusie, także na jelenie, także to w ogóle to było moje pierwsze polowanie. No i potem zacząłem po prostu jakoś się w to wkręciłem, tak? Lubię las, od zawsze jak było od małego lubiłem jeździć na grzyby i tak dalej i zawsze mi się to podobało, to była zawsze moja pasja, las i tak dalej. Lubię naturę, lubię tam przebywać i tak dalej, także stąd mniej więcej to się wzięło, tak? No i trzeba dodać jeszcze jedno, bo Leon, ile masz lat? Bo to nie wygląda, to musicie mieć świadomość tego. Nie wygląda to 15 lat. No dokładnie, więc słuchajcie, ja wzrostu ile? No prawie 2 metry. Prawie 2 metry. Tak jakby. Dominik, a ty skąd się dowiedziałeś o programie? Dowiedziałem się o programie, tatuś wciągnął mnie w łowiecką pasję. Przywiózł kiedyś do domu dzika i tak się to zaczęło z łowiectwem. A ile masz lat? Mam 13 lat. Masz 13 lat. Tak jak mój syn, Hubert. Pozdrawiam. No możesz ojca pozdrowić, bo pewnie będzie oglądał. No pewnie, pozdrawiam tatusia kochanego, pozdrawiam mamę i brata Miłosza. Co byście powiedzieli swoim rówieśnikom? Co robić, żeby tak polować jak wy? Znaczy polować, no. Polować, brać udział w życiu łowieckim, to trzeba tak dodać. No. Tak z nami. Niektórzy nie rozumieją tego łowiectwa i mówią, że łowiectwo jest złe i że ludzie polujący to są mordercy po prostu, tak? A tak jest czy nie? Jest tak, nawet pod niektórymi... Ale tak jest, czy według Ciebie ludzie są, tak. Ci polujący są mordercami, czy nie są mordercami? Według mnie w ogóle. No. Chłopak jest też zestresowany, także... Nie, niestety, no tak na świecie są różne poglądy się rodzą, nie wiadomo w ogóle skąd i to są najczęściej projektowane poglądy przez ludzi, którzy nigdy w życiu ani nie mieli broń, ani nie mieli styczności z myśliwymi, po prostu tak o sobie mówią, bo nie wiadomo skąd w ogóle, także to jest problem, no niestety na współczesnym. Także niech młodzież nasza ogląda i bierze przykład. I się edukuje. Słuchaj Dominik, bo wiem, że nie masz czapki, ja trochę zawaliłem, bo nie wziąłem, ale chłopaki pomyśleli, Mariuszek wynalazł jedną czapkę w aucie, więc na Twoje ręce. Dziękuję bardzo. No, dashbur. Dziękuję bardzo. Dashbur. Także później Ci jeszcze doślę to, co Ci obiecałem, ale to już wyślemy kurierem. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, idziemy na ostatni miód, bo przyjechał dzik, także sobie idziemy, pojemy dobrego mięsa z lasu. Także to jest miód na nasze serce. Tak jest. Chłopaki. Co, widzimy się tam na ostatnim miocie, ponagrywamy jeszcze imprezę, broń już odstawiona, więc teraz już mamy taką część nieoficjalną, że tak powiem. No jeszcze się tam zobaczymy. Odcinek będzie zakończył Mariusz, więc będziecie już na końcu już z Mariuszem. Ja już się nie będę udzielał do kamery. Amen. Amen.
To będzie mi przeszkadzało. Moi drodzy, korzystając z okazji, z racji tego, że jesteśmy na naszym polowaniu na kaczki, jest tutaj z nami kolega Krystian. Witam. Tutaj jest kolega, który być może część z Was słyszała o inicjatywie, którą podjął nasz kolega po strzelbie. Podjął ją w inicjatywie myśliwych nas wszystkich, całej Polski, bo walczy, no trudno tutaj nazwać te osoby, powiedzmy, przeciwnikami łowiectwa, tak? Tutaj trochę bym chciał, żeby Krystian powiedział na ten temat, bo to sytuacja działa się na Śląsku. Sytuacja działa się na Śląsku, dokładnie w powiecie lublinieckim, miejscowość Kośmidry. Mamy do czynienia zawsze z tymi samymi pseudokolegami, którzy mieszkają praktycznie naprzeciwko stawów. W 2020 mieliśmy taką akcję szybkiego blokowania nastawy, blokowania polowania na kaczki. Po prostu ekolodzy sobie wpadli, próbowali rozpędzić polowanie, rozpędzić myśliwych. No i polowanie praktycznie się skończyło, sprawa zakończyła się w sądzie. Jedna z pani wyzywała mnie od najgorszych, od zwyrodnialców, no i poprzez wszystkie inne możliwe określenia. I podjął rękawicę, trzeba jasno powiedzieć, w naszym imieniu podjął rękawicę i tutaj jest wytoczony masę procesów, dużo osób jest przesłuchiwanych w tej sprawie, tak? Zostałem wywołany jakby do tablicy, to było w 2020, sprawę praktycznie finansuję sam, jakby nie było. W 2021 mieliśmy dokładnie podobną sytuację, tylko w dużo większym zakresie. Właśnie te same osoby skrzyknęły dużo więcej ekologów, znaczy się pseudoekologów. My nie chcemy ekologów obrażać, tak? Ekologów, dokładnie. Tak. I po prostu sprawa jest dużo bardziej obszerniejsza. Założyłem zrzutkę w internecie. No niestety nie mogę sobie tego finansować, bo to się będzie kończyć na ładnych paru tysiącach. Dokładnie. I teraz moja prośba i dla Was, dla widzów. Ja sam tą zrzutkę wesprę, nie będę jej wspierał anonimowo, będziecie widzieli. Dlatego proszę, żeby każdy ile może, żeby tyle wsparł, no nie tyle Krystiana, tak, żeby wsparł myśliwych, tak? Tu chodzi o to, żeby po prostu usadzić zawsze tych samych pseudoekologów, żeby zrozumieli, że nie tędy droga. Sprawy się toczą w sądzie, są to przesłuchania, są to rozprawy sądowe, to wszystko kosztuje. Krystian na razie wziął to na swoje barki, natomiast ja myślę, że trzeba teraz, należy pomóc, tak? I bardzo bym Was prosił, nie chodzi o to, żebyście wpłacali pieniądze rzędu, nie wiem, kilka tysięcy, jeżeli ktoś może, będzie super, ale każde 5 zł, 10 zł jest nas naprawdę tylu, że jakby każdy ktoś puścił przelew z Was, no to tutaj wsparcie będzie nam fajnie rosło, więc tutaj... No jak wyliczyłem, jest nas 123 tysiące bodajże, więc na każdego myśliwego przypadałoby po 6 groszy. No tak, ale nas subskrybujących jest już prawie 32 tysiące. Jakby każdy z nas płacił złotówkę, to jest 32 tysiące złotych. Wystarczy na następne lata. Dokładnie. A podejrzewam, że już po prostu przestaną blokować. Bo jeżeli być szczerym, to po kaczkach w 2021 nie mieliśmy ani jednego blokowania polowania. Tak, bo zmieniło się prawo, ale tutaj trzeba doprowadzić sprawę do końca, żeby uzyskać sprawiedliwy wyrok. Ja nie mówię o... sądy są jeszcze chyba w tym kraju niezawisłe, więc niech to się dotoczy do końca, a kolega tutaj Krystian niech zrobi wszystko w naszym imieniu myśliwych, żeby nas postawić w tym świetle takim pozytywnym i mam nadzieję, że pomożecie, tak? Także jak słynne powiedzenie z lat 80. Dokładnie to. Pseudoekolodzy mają swoich prawników, jak ja to mówię, z urzędu, czyli oni są po prostu wspierani. Zawsze, za każdym razem mają innych prawników, rasowych prawników, jakby nie było. Nasze sprawy prowadzi kolega Miłosz. Od samego początku zna to po prostu, także byłoby dobrze, żeby im tym razem kolegę Miłosza można było zaangażować. To już sprawa między Tobą a Miłoszem. Ja proszę o widzów o naprawdę jakieś tam drobne kwoty wsparcia. Link oczywiście macie pod filmem, wchodzicie w opis filmu, tam będzie wszystko napisane. Ci, co śledzą social media, będzie na Instagramie, będzie na Facebooku. Moja prywatna prośba, tak? Jeżeli możecie, pomóżcie, bo to działamy nie dla Krystiana, tylko działamy dla nas wszystkich, tak? Dokładnie.
No to co? Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Skończyliśmy polowanie. Jesteśmy już teraz przy Waldka przyczepie. W tej przyczepie są pieski. Zobaczcie jaki jest standard transportu piesków. No powiem Ci szacunek, bardzo fajne. Waldek, słuchaj, to jest jaka rasa psów? To jest mały Mr. Są to psy wszechstronne. No także one są do aportowania kaczki z wody, naprawdę robiły robotę, a oprócz tego jeszcze Waldek jest na tyle chłopakiem, że brodził potąd w wodzie, ale nie narzekał, nie narzekał, ale psy są są zrealizowane, tak, myśliwsko. Także było dużo młodych psów, znaczy 2 młode były, które po prostu trenowały, pierwszy raz były na takim polowaniu. Aha, tutaj mieliśmy, Waldek miał 2 nowe pieski, które były pierwszy raz na takim polowaniu zbiorowym w sumie. No i czegoś nowego się nauczyły, nie? No, nauczyły się, ale ogólnie pieski bardzo fajne, bo współpracowały z innymi rasami psów i naprawdę robiły roboty, bo też mi kaczki wyciągały z wody. Także słuchaj, powiedz mi, jak podobało się polowanie? Podobało się, nie? No i co? W ten sposób kończymy polowanie na kaczki. Waldek, słuchaj, przyjedziesz w przyszłym roku? Na pewno. Ja też postaram się przyjechać. No i co, zaprosimy widzów na kolejną. Zapraszamy widzów na kolejne polowanie na kaczki w przyszłym roku. Proponuję już się teraz zapisywać, bo jak tu zresztą widać, lista jest ograniczona. No jak będzie termin polowania, to wtedy się zapisywać. Bez terminu trzeba się zapisywać, już teraz rezerwować, dzwonić. No, bardzo fajnie, kaczki było moc, obsługa bardzo dobra, wzorowa. No, końcówkę robimy bez Kamila, bo Kamila osy trochę pociochały, także nie ma jak mówić. Także wszystko jest dobrze, dziękujemy i co? I do zobaczenia. Dasz bór. Dasz bór.